Cześć! W tym odcinku odpowiemy na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Cel odcinka jest bardzo prosty: dać jak największą wartość w jak najkrótszym czasie. A na jakie pytania odpowiemy? Ano między innymi, którą licencję wybrać, czy jakie są różnice pomiędzy zakupem licencji od partnera a bezpośrednio od Bittrexa, jakie korzyści płyną z zakupu licencji od Bittrexa, czy cena jest za jednego użytkownika za jeden miesiąc, netto, brutto i wiele, wiele innych. Tak więc w trosce o Twój czas lecimy z pierwszym pytaniem. Let's do it! Którą licencję Bittrexa wybrać do swojej firmy? To pytanie chyba zadało sobie każdy, kto stanął przed decyzją zakupu płatnej wersji Bittrexa. Ja na ten temat zrobiłem specjalny odcinek, do którego Cię zachęcam i w 12 minut opowiedzieliśmy sobie na najważniejsze rzeczy, właśnie którą licencję wybrać, dając mnóstwo kontentu. Natomiast tutaj w ramach takiej krótkiej odpowiedzi przejdziemy sobie przez te najważniejsze rzeczy. 4 płatne licencje: Basic, Standard, Professional, Enterprise. No i w tym momencie Basic to jest podstawowa zasada, to jest taka do 5 użytkowników, ale tu pod tym względem naprawdę jest tak podstawowo. Wiecie co, nawet może wejdziemy sobie na stronę itrix.pl, na zakładkę cennik, licencje. I tu będzie nawet nam łatwiej może to opowiedzieć. Tak więc mamy Basica, podstawowa wersja, no i tutaj faktycznie są takie podstawy podstaw. Powiem szczerze, że nawet już na tamtym wideo mówiłem, że chyba bardziej bym wybrał już wersję free niż Basic. Potem mamy standard i ona już jest do 50 użytkowników i pozwala na takie zarządzanie zadaniami, komunikację, też podstawy CRM z takimi bardzo prostymi automatyzacjami. Professional, tutaj już mamy pełne workflowy, pełne automatyzacje i to jest najpopularniejszy plan, który wybierają nasi klienci. I Enterprise to już jest wtedy dla tych większych organizacji. Różnica pomiędzy Enterprise'em a Professionalem to już dotyczy bardziej kwestii, zobaczcie tutaj właśnie tak zwanych pakietów Enterprise, jakby dostępów do systemu i tak dalej. Natomiast najpopularniejszym to jest właśnie oczywiście Professional, który daje pełen pakiet możliwości wykorzystania Bittrexa, a jeżeli jesteście dużą firmą powyżej 250 użytkowników, maksymalnie do 10 000, no to już jest ten pakiet Enterprise. Jeżeli chcecie trochę więcej poczytać sobie też, to stworzyłem też artykuł blogowy: licencje Bittrexa, czym różnią się, którą wybrać, oraz taki już wyspecjalizowany pomiędzy, bo to jest najczęstszy też dylemat, standard czy professional, czyli najczęściej tutaj jakie są różnice, że nie tylko liczba użytkowników, pojemność dysku, ale też te różnice mogą być dla Ciebie istotne z kilkoma takimi przykładami, tak więc zachęcam do przeczytania, a właśnie tu w ramach takiej krótkiej odpowiedzi, którą licencję wybrać. Jeżeli masz jakąś wątpliwość, to my też zapraszamy na konsultacje do nas, po to one są bezpłatne, żebyśmy my też mogli podpowiedzieć, doradzić na podstawie też naszego doświadczenia. Jeżeli standard będzie dla Ciebie wystarczający, to zostaniesz przy standardzie. Jeżeli stwierdzimy, że gdzieś tam może warto byłoby jednak ten profesjonal z tego względu, podamy konkretne przykłady biznesowe, to Ty będziesz mógł podjąć dzięki temu świadomą decyzję. Dobra, to co? Lecimy z następnym pytaniem. Właśnie, bo bym zapomniał. Pamiętaj, zostaw suba i będziesz na bieżąco z pozostałymi treściami o Bittrexa, ale i nie tylko. Drugie, najczęściej zadawane pytanie: ok, wiem jaką licencję chcę kupić, no to teraz jak to mam zrobić? No i opcje masz dwie. Pierwsza możesz kupić bezpośrednio od Bittrexa i druga kupić przez nas jako przez partnerów. Dlaczego wszyscy klienci wybierają przez nas jako partnerów? Już Ci tłumaczę w tym nagraniu. Cena jest taka sama i to jest szalenie istotne. Zatem jeżeli cena jest taka sama, to dlaczego kupić lepiej przez partnera niż bezpośrednio przez Bittrexa? Mamy też na ten temat artykuł, więc znajdziesz go też w materiałach, natomiast przejdę przez najważniejsze rzeczy. Pierwsze to jest fakturowanie, czyli tutaj dostajesz od nas bezpośrednio polską fakturę, rozliczasz się z nami, a my aktywujemy dla Ciebie licencję profesjonala. To jest pierwsza korzyść. Druga, szalenie istotna z perspektywy klientów, to jest płacąc to samo otrzymujesz od nas jako od partnerów po prostu darmowe godziny. Jak to działa? Kupując licencję przez nas jako partnera, Bittrex nam daje część swojej prowizji. My tą prowizją się dzielimy z Tobą, drogi kliencie, dając sobie darmowe godziny. Ty zarobisz, my zarobimy, win-win, tak więc płacąc to samo dostajesz dodatkowo więcej korzyści. No i Bittrex też ma taką politykę, że chce wspierać i rozwijać partnerów, stąd też ten element taki dodatkowego wsparcia i tu jest rozpisane dokładnie, ile godzin otrzymasz w zależności od licencji. Przykładowo Professional na 12 miesięcy, to jest 6 godzin darmowego wsparcia. Przypomnę, że mniej więcej możesz sobie liczyć 250-300 zł w zależności od godziny. To jest taka średnia stawka rynkowa, godzina specjalisty, tak więc tutaj tak naprawdę zyskujesz 1800 zł, tak szybko licząc. Na czym polega wsparcie? Ono też jest tutaj wyszczególnione. No i tutaj bonus dodatkowy, też bardzo istotny,
przy przedłużaniu licencji przez partnera, przez nas, możesz otrzymać albo 28 dodatkowych dni. Tutaj jest informacja, że to musi być Professional lub Enterprise. I tu wersja Basic i Standard dotyczy 14 dni. Tak więc dodatkowo możesz otrzymać aż praktycznie miesiąc, co przy wersji Professional to jest dodatkowy tysiaczek, gdzie możesz sobie korzystać z Bittrexa, ale tylko przy przedłużeniu u nas jako partner trzymasz to w bonusie. Tak więc jak widać, płacąc to samo, dostajesz dodatkowe wsparcie, dodatkowa możliwość przedłużenia, gratisowe dni, no i masz też takiego opiekuna, osobę pierwszego kontaktu, z kim możesz się kontaktować, z kim masz jakby też takie zapewnienie bezpieczeństwa w tym całym procesie. Czy cena jest za jednego użytkownika za miesiąc netto, brutto, czyli pogadamy sobie trochę o cenniku samego Bittrexa. Wchodzimy sobie na stronę itrix.pl, zakładka cennik, wybieramy licencję. Przy okazji, by the way, ta cała strona jest zrobiona w kreatorze Bittrexa, tak więc to też pokazuje potencjał i możliwości. No ale dobra, rozmawiamy sobie teraz już o samym cenniku. Pierwsza rzecz, masz do wyboru albo miesięcznie, albo rocznie, czyli tutaj jeżeli jest rocznie, mamy rabat 20%. Wszystkie ceny są cenami netto, tak więc też my wystawiamy fakturę z pełnym VAT-em, możesz to sobie bez problemu odliczyć. Czyli tutaj widzisz ceny netto i teraz w przypadku rocznej, żeby załapać na ten plan 20% rabatu, opłacasz z góry za 12 miesięcy, czyli przykładowo standard to jest 399 zł razy 12 to jest w przybliżeniu 4800 zł i wtedy jest opłata roczna licencji aktywowana do 50 użytkowników. Tak samo jest dla każdych innych kolejnych wersji. Czyli odpowiadając już tutaj w skrócie na pytania. Czy cena jest za użytkownika? Nie, jest za pakiet użytkowników. Czyli tutaj jeżeli mówimy o cenie profesjonala, no to jest za 100 użytkowników, czyli przeliczając nawet na jednego użytkownika, dzieląc tą kwotę przez 100 użytkowników, to jest 8 zł za użytkownika. Szczerze powiedziawszy, porównajcie sobie to do innych systemów. No i werdykt pozostawiam Wam, jak to wygląda cenowo. No jest kosmos, jednym słowem. Czy cena jest za miesiąc? To już sobie odpowiedzieliśmy, że w zależności czy kupujesz właśnie w tym pakiecie rocznie czy miesięcznie i netto czy brutto, w tym wypadku to są kwoty netto z pełnym VAT-em do odliczenia. No, to więc myślę, że odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Dzięki i lecimy dalej. Czy w trakcie trwania licencji mogę ją rozszerzyć, obniżyć? Jak to wygląda w praktyce? Już odpowiadam. Jeśli chodzi o rozszerzenie licencji, wygląda to w ten sposób, że posłużę się przykładem. Masz standard, kupiłeś ją sobie na przykład na rok. Wykorzystałeś 2 miesiące, czyli zostało Ci jeszcze 10 miesięcy do wykorzystania w wersji standard, ale stwierdzasz, że brakuje Ci automatyzacji i chcesz postawić na sprawniejsze wykorzystanie Bittrexa i skorzystać z jego wszystkich możliwości, idziesz na profesjonala. No i jak wtedy to zrobić? Co zrobić z tym niewykorzystanym czasem z wersji standard? Już tłumaczę. My jako partnerzy też dodatkowo właśnie Bittrex ma możliwość przerolowania tego. Działa to w praktyce w ten sposób, że kupujesz licencję na przykład profesjonal na 3 miesiące. Po tym czasie, czyli jak aktywujemy jako partner Tobie wersję profesjonal, Bittrex dokona przerolowania tych niewykorzystanego czasu z wersji standard. Czyli jak miałeś 10 miesięcy wersji standard, w przeliczeniu na profesjonal to jest odpowiednik około 5 miesięcy. No nawet to tak cenowo wygląda, standard to jest połowa profesjonala. Czyli płacisz za 3 miesiące w wersji Pro, a dostajesz te 3 miesiące, za które zapłaciłeś, plus 5 za niewykorzystany czas. I dzieje się to od razu automatycznie, tak więc wtedy my po prostu przy konfiguracji, przy aktywacji licencji Professional dbamy o to, żeby na Twoim koncie te przeliczenie od razu już było widoczne i te pieniądze nie zostały stracone. Jeżeli chodzi o obniżenie wersji, nie spotkałem się nigdy z takim przypadkiem, w sensie, żeby ktoś obniżył wersję w trakcie jej trwania. Bittrex nie ma czegoś takiego też, że jakby zwrot różnicy wtedy przy obniżeniu, natomiast czasami incydentalnie zdarzało się coś takiego, że po prostu klient kończył tą wersję na przykład Professional albo Enterprise i przechodził tylko właśnie na Professional, bo na przykład zmniejszyło mu się liczba osób zatrudnienia albo po prostu nie korzystał ze wszystkich funkcji i możliwości i wtedy jak najbardziej jest też taka możliwość. Tak więc tak to wygląda w praktyce. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie licencji, zapraszam do kontaktu na bezpłatną konsultację. Gdzie są serwery Bittrexa i jak Twoje dane w wersji chmurowej są przechowywane? To bardzo często się pojawia pytanie, tak więc już odpowiadamy, lecimy z konkretami.
Ważna rzecz, pierwsza rzecz, gdzie są serwery Bittrexa? I tutaj jak wejdziemy sobie nawet na stronę bittrex.pl security, bardzo fajnie zostało to opisane 7 warstw bezpieczeństwa, które Bittrex zapewnia. I najważniejsza rzecz, gdzie te dane są przechowywane i gdzie one są hostowane. Bittrex korzysta z serwerów Amazona, które się fizycznie znajdują albo w USA i tutaj w Virginii, albo u nas w przypadku, no to jest na Amerykę, a w przypadku Unii Europejskiej to jest Frankfurt w Niemczech. I tutaj też jakby mamy zachowane dane, czyli mamy też dane są w ramach jednego okręgu, to się nazywa bodajże EOG, Europejski Okręg Gospodarczy, tak więc tutaj te dane są przechowywane na serwerach AWS-a. Mamy dodatkowe składnikowe uwierzytelnienie, tutaj informacje na temat dostępu danych, aktywnej ochrony. Jak to wygląda i faktycznie jest to też cały czas rozwijane. Kolejne elementy też są dokładane szczególnie w wersji Enterprise, tak więc jeżeli Ci bardzo chcesz sobie doczytać o dodatkowych kwalifikacjach zabezpieczających dostępu do Twojego Bittrexa, to właśnie po to powstała też wersja Enterprise. No i też warto o tym powiedzieć, o kopiach zapasowych. Krótka historia sprzed właściwie niecałego tygodnia. Klient do nas się zgłosił, bo przez przypadek jeden z pracowników, który miał dostęp administratora, usunął znaczną część danych przez nieodpowiednie klikanie. To też przy okazji ku przestrodze, dlatego warto korzystać z partnerów, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta osoba się mocno zestresowała, od razu też do nas zadzwonił jako do partnerów, do opiekunów. No i Bittrex przechowuje kopie zapasowe, czyli był w stanie przywrócić na przykład stan z dnia wczorajszego i po kilku godzinach już tak naprawdę cała firma odzyskała wszystkie dane, no bo dzięki tym kopiom zapasowym one są przechowywane takie najświeższe przez 7 dni, jest możliwość odzyskania i przywrócenia tego stanu poprzedniego, tak więc to też taki przykład życia, że ta kopia zapasowa działa, funkcjonuje i naprawdę może w takich krytycznych sytuacjach być mocnym wsparciem i tak naprawdę jak rozmawiam z tym pracownikiem, to kamień z serca mu spadł, że dało radę to przewrócić, tak więc też taki case i przykład z historii, tak więc jak chcesz poczytać sobie trochę więcej, bardziej szczegółowo, bittrex24.pl/security. My osobiście, ja sam, jeżeli chodzi o mnie, ja z Bittrexa korzystam od 2016 roku, tak więc też sprawdziłem przez te 8 lat awaryjność tego pod względem takim, że nie występuje ten dostęp do Bittrexa jest. Żadne dane mi nigdy historycznie też nie zniknęły, tak więc to też tak potwierdzam, jeżeli chodzi o takie moje doświadczenia. Czy można kupić Bittrexa w wersji serwerowej? Mówiliśmy dużo o wersjach chmurowych, a zobaczmy i zastanówmy się, jak wyglądają wersje serwerowe. Odpowiedź od razu dla niecierpliwych, tak, można. Wersja serwerowa, jak wejdziemy sobie na zakładkę cennik, ona poniżej znajduje się tutaj. Funkcja na własnym serwerze i mamy kilka wariantów. 50 użytkowników, 100, 250, 50, 500, no i 1000 plus to już są takie pakiety dosyć indywidualne. Tu jest też kwestia właśnie informacyjna, jak to wygląda i już tłumaczę Tobie tak w skrócie cennik. To jest opłata jednorazowa, tak zwana uruchomieniowa na start, na zakup licencji i w ramach niej masz rok bezpłatnych aktualizacji, czyli po prostu płacisz na przykład 6000 euro i masz przez rok aktualizację systemu. Co się dzieje po tym roku? Po tym roku jest opłata przedłużeniowa i to jest 25% tej wartości wyjściowej, podstawowej, tak więc tutaj jest 1500 euro i jakby cały czas masz aktualizację, dostępy do systemu. To już działa wtedy w takiej formie subskrypcyjnej i właśnie odnowienie subskrypcji to jest od razu też wykupywane i tak jak my jako partner pomagamy przy zakupie, ale też przy konfiguracji, przy postawieniu takiej wersji serwerowej. O plusach wersji serwerowej na pewno tutaj jest jeszcze osobny na to odcinek, natomiast jakby odpowiedź dla Ciebie najważniejsza tak jest, a jeżeli masz jakieś pytania odnośnie wersji serwerową, to zapraszam na konsultację, tam odpowiemy już bardziej sobie szczegółowo lub do materiałów o właśnie typowo dedykowanych wersjach serwerowych, o którym też nagraliśmy taki materiał. Czy da się przejść z wersji chmurowej na wersję serwerową? Tak, da się. Nawet bardzo często polecamy to klientom. Hej, zacznij od profesjonala, sprawdź sobie, przetestuj Bittrexa, bo wtedy nie musisz też stawiać całego serwera i tak dalej. A na przykład po roku, jeżeli chcesz sobie zmigrować się z wersji chmurowej do wersji serwerowej, lokalnej, to nie ma z tym problemu. My pomagamy przejść z tymi całymi danymi do wersji serwerowej, tak więc też ten taki proces migracyjny realizujemy. No i bez problemu da się to zrobić, tak więc zawsze jak właśnie klient mówi, no bo pamiętajmy o tym, że przy wersji serwerowej jest więcej wymaganych działań konfiguracyjnych. Wersję chmurową tak i jesteśmy w stanie już mieć u Ciebie ją aktywowaną. Zatem to jest też taki dobry start, żeby zacząć działać w wersji chmurowej, a potem przejść na wersję serwerową. Czy mogę wrzucić dane z
poprzedniego systemu i analogicznie wyeksportować je w razie, gdyby przestał z Bittrexa korzystać. Czyli importy i eksporty danych, tak, jak najbardziej jest to możliwe. Zarówno możesz importować dane, jak i je eksportować i je robić kopię zapasową przykładowo, albo przenosić je do innego systemu. Nawet z tej okazji tutaj przygotowałem, tutaj możesz skorzystać sobie z katalogu aplikacji. No i mamy importowanie, eksportowanie danych. Tutaj jak widać, no jest ich 60 tych aplikacji. Można je też korzystać z takiej aplikacji, ale też są wbudowane po prostu w Bittrexa narzędzia do eksportowania danych. Tak samo od razu odpowiem na pytanie, jeżeli chodzi o migrację, czyli zobaczcie, mamy sobie migrację do Pipedrive'a, z Asany do Bittrexa, z Trello do Bittrexa. No tu wszystko tak naprawdę, no już nie wspominam o takich oczywistościach jak z CSV-ki, czyli z Excela masz dane na przykład do zaimportowania. Tym my jako partnerzy również się zajmujemy i pomagamy przejść te wszystkie dane, przenieść z jednego systemu do Bittrexa. Czy wdrożenie systemu jest w cenie zakupu licencji? No i żeby odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie, muszę użyć mojego ulubionego sformułowania. To zależy. Już tłumaczę, o co chodzi. To znaczy, pamiętaj, że kupując licencję od nas jako od partnera, masz zapewnioną jego aktywację, podstawową konfigurację, czyli tak, żeby wystartować, żeby wszystko działało i było już gotowe i skonfigurowane, oraz, to jest bardzo ważne, pakiet darmowych godzin. One są oczywiście uzależnione od pakietu, licencję, którą wybrałeś. Natomiast dostajesz pakiet godzin. Na przykład wersja Professional na rok to jest 6 godzin. I teraz jeżeli w ramach tych 6 godzin zdążymy zrealizować wszystkie te zadania, które były związane z wdrożeniem, to jak najbardziej ona jest po prostu bezpłatnie. Natomiast jeżeli chcesz zrobić coś więcej, bardziej skomplikowane rzeczy, no to po prostu wtedy już te 6 godzin oczywiście w pierwszej kolejności wykorzystamy, a te rzeczy, które dodatkowo wyjdą, albo je wycenimy osobno, albo skorzystasz z pakietu godzinowego. Tutaj do wyboru taki, jaki będziesz sobie chciał wybrać. Mamy 3 takie główne na chwilę obecną pakiety. Tutaj wsparcie 10 godzin, 20 czy 40 godzin, albo forma taka subskrypcyjna, już bardziej rozbudowana, że co miesiąc w takim regularnym przeprowadzamy proces wdrożeniowy. O wdrożeniach, o tym, jak to dobrze zrobić, jak się do tego przygotować, jak wygląda cały proces, też został nagrany osobny odcinek, tak więc zachęcamy Ciebie do jego obejrzenia. Tak więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytania. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie zakupu licencji, procesu wdrożenia, zapraszam na bezpłatną konsultację.